Po co? Panie kliencie, powiedz nam, dlaczego tak zrobiłeś? Przyznaj się. PS5 na kanale dawno nie było, więc dlaczego nie? A co z nią jest nie tak? Słuchajcie, prosta sprawa. Klient chciał ją wyczyścić, coś poszło nie tak i dokonał amatorskiej naprawy złącza wentylatora. Tak zeznał, ale jeszcze sprawdźmy. Usterka. Wyrwana kostka od wiatraka. Od płyty. Amatorskie zalutowanie przeze mnie, no i po moich, fajnie napisane, naprawach. W efekcie brak zasilania dla konsoli. Okoliczności, podczas gdy chciałem usunąć kurz z konsoli. No to PS5 zakończyła żywot w momencie, kiedy klient wsadził rączki. Sprawdźmy, co jest grane, bo sprzęt wart sporo siana, więc zobaczymy, co jest grane. Rozbieramy. Dawaj! Pyk. Teraz ta strona. Sprawdźmy, co klient tutaj dobrego nawyczyniał. Czy widać coś złego? No i napisał, że ona się nie włącza, więc słuchajcie, skoro klient podał informację, że ona się nie włącza, nie podajemy jej zasilania, bo nie wiemy, co było kombinowane i tak dalej, i tak dalej. Czy stąd widać coś złego? Wszystkie złącza są... O! Coś się rusza delikatnie, czekajcie. Dwa kabelki od napędu gitara, natomiast złącze, patrzcie. Dyga się całe gniazdo. Trzeba będzie to wypiąć, trzymając złącze od dołu. Spróbujmy wyjąć kabelek, bo powiem wam, że siedzi całkiem solidnie, więc dociskając pensetą, to drugą ręką próbuję wyciągnąć. Ale siedzi, kurde! Ja cię chcę! Ej, aż czerwony się zrobiłem. Jakim cudem to tak siedzi? Idę męczyć dalej. O! Poszło! Ale się kurde zaklinowało. Aż niemożliwe. Ja nie wierzyłem w sytuacje, w których ktoś może wyrwać złącze wentylatora od PS5. No ale powiem wam tak. Teraz sam tego doświadczyłem na własnej skórze. Dziwne. Jakby ktoś tam super glue nawalił, no ale nie ma go tam. No nie ma. O kurde. Ja nie mogę. Jakie śruby są pozjeżdżane. Te łby. Widzicie to? Ale ktoś tutaj walczył. Jedna śruba. Druga śruba. Ale śruba od plomby tak samo jest zjechana. Panie drogi. Trzeba kupić odpowiedni śrubokręt z dziurą. Takie. One kosztują chyba z 8 zł. I mają dziureczkę tutaj. Można wtedy bez problemu rozkręcić, więc polecam. Pamiętajcie, bez odpowiednich narzędzi robota, wiecie ile warta. Chuj. Teraz szybko rozbieramy ją do płyty głównej. Nawet ta piękna śruba z emblematami PlayStation została zjechana. No kurde! Serio? Wystarczy zwykły krzyżak. O taki, przykładasz, odkręcasz. Pyk. Jest. Może to nożem było odkręcane? Ciężko powiedzieć, no ale ładna śruba. Szanujmy to. Jak to wygląda? Czy jest tu coś złego? Patrzcie to. Gryzę się w język, bo nie wiem jak określić sytuację. To jest gniazdo od wentylatora. Gniazdo zapewne klient wyrwał. Klient, amator, lutnik polutował. Co źle zrobił klient? Czy wy to widzicie? Czy nie widzicie? I klient zeznał, że po ingerencji konsola jest martwa. Dlaczego jest martwa? Bo kurde, wentylator jest na 12 V. W tym momencie 12 V zwiera do masy, więc nie ma bata, żeby ta konsola w ogóle się uruchomiła. Ona nie może reagować na włącznik. Także pierwsza rzecz, jaką rozpocznę, to będzie co? Usunięcie tej cyny. Całe to gniazdo się delikatnie rusza, no tak, bo po bokach nie jest dodatkowo podlutowane, no tak. Słuchajcie, idziemy na minionka i teraz zbieramy tą cynę, bo tak być nie może. Nie, takich rzeczy się nie robi. Widzicie teraz to lepiej? Powiem wam tak.
Dawno czegoś takiego nie widziałem. Nie rozumiem, co kierowało klientem, w tym wypadku sam napisał, amatorem. Po co mostkować 3 piny? Masę, plus i PWM. Po co? Panie kliencie, powiedz nam, dlaczego tak zrobiłeś? Przyznaj się. Zabieramy się za robotę. Plecionka w ruch i lecimy. Ej, ta cyna coś taka nie bardzo. Chodź tu, baby. Muszę podbić temperaturę na lutownicy, bo 290 stopni to nie ma co się dziwić, że ledwo idzie. Jak on to sobie wymyślił? Ja nie mogę. Ja zastanawiam się, czy to gniazdo zostało w ogóle wyrwane, czy nie, no bo zastanawiam. Dziwny temat, dziwny. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja to gniazdo wylutuję i zmierzę rezystancję na sygnałach, na PWM-ie i na linii 12V. Jak rezystancje będą wysokie, to jest spoko. I powiem wam, co dalej. Tutaj chodzi o to, żeby w ogóle sprawdzić, jak laminat wygląda pod tym złączem. Nie wiem, co było kombinowane, więc dobra, dodajemy cyk i stąd. O właśnie. Nie jest źle, patrzcie. Pola są całe, a wyrwało tylko mocowanie gniazda z płyty głównej. Kuriozalna sytuacja. Czyścimy. Pyk. 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 Jeszcze z gniazda zbierzmy nadmiar. Jest szansa, że ta naprawa będzie trwała dosłownie 10 minut, bo wylutuję złącze, oczyszczę laminat, zmierzę, wszystko ok, wkładam, działa. Hooray! Kto wie. Przemyjmy to. Laminat mamy ogarnięty, teraz najważniejszy moment, pomiary, bo wyjdzie, czy klient miał szczęście, czy jednak nie miał szczęścia, więc miernik za chwilę prawdę powie. Teraz standardowo czarna końcówka pomiarowa do masy, czyli środkowy pin, bo to jest masa, właśnie ten, a czerwona do 12V linii zasilającej wentylator. I zobaczcie, jaka jest rezystancja. 1 megaohm względem masy, czyli bardzo dobrze. Nie oczekiwałbym żadnych zaskoczeń, tylko wiecie, gdzie jest problem? Na tym lewym pinie. Tutaj, jeżeli względem masy będzie rezystancja 50-100 ohmów, jest źle, mostek ubiło. Także robimy pomiary i sprawdzamy. 3, 2, 1, go. Patrz, ale fart. Ale fart, 1,7 megaohma. Panie kliencie, chyba więcej szczęścia niż wszystkiego, bo była spora szansa, że 12V poszłoby na PWM, a wiele już takich konsol PS5 do tej pory naprawiałem. I co było? Spalony mostek. Czyli taki układzik w technologii BGA, który wymaga wymiany, a bez niej sprzęt nie wróci do gry. Tak czy siak, zabieram się szybko za regenerację złącza, podkleimy, ogarniemy, uruchomimy, zobaczymy, czy wentylator będzie kręcił. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, czy będzie regulowany PWM-em. Pierwsza rzecz, jaka zrobię, to podkleję ten pad, który się rusza od linii 12V, bo zobaczcie, to się wszystko dyga, a to mi się mocno nie podoba. Także użyjemy solder maski i podkleimy. Nałożymy co nieco. I ona, wiecie co, zachowa się jak klej, będzie trzymała tego pada, żeby on nie latał. Bo to jest najgorsza sytuacja z możliwych. Teraz lampka UV i trochę ciepłego powietrza. No dobra, ten pomysł nie był najlepszy. Zrobię to po swojemu, standardowo. Chciałem użyć, wiecie, na siłę trochę tej solder maski i tak dalej. Nie, to się dalej rusza. Spoko. Robimy tak jak zawsze. Szlifierka w ruch. Obskrobiemy trochę laminat.
Teraz czas na nasze gniazdo, przy czym z tego gniazda trzeba będzie z dwóch boków wylutować resztki laminatu. No i oczywiście to gniazdo trzeba doczyścić, bo jest takie trochę brudne, ale standard. Jeżeli wchodzi w ruch lutownica, topnik, cokolwiek, to na koniec dobrze by to było po prostu domyć. I teraz mogę powiedzieć, że wygląda to o wiele lepiej. Dobra, idziemy lutować. Gniazdo sobie ustawimy, pyk. No i teraz wiadomo, gniazdo jest 3-pinowe. Musimy to polutować zgodnie ze sztuką. Trochę topnika nie zaszkodzi. Ja to zawsze wolę dać trochę więcej. No i lejemy cynę na pierwszy pin. Gniazdo przykładamy jeszcze raz. No, dawaj. Nie zlutuj tego kiepsko. I tak wypozycjonowane gniazdo zaraz zalutujemy lepiej. Najpierw jeden pin na spokojnie, teraz polecę z resztą. Linia 12V musi działać. Co dalej? Oczywiście trzymanie gniazda. Lewa strona i prawa. Zacznijmy od prawej. Dajemy trochę cyny, pyk. I zobaczcie, ona sama się dosłownie wstrzeliła w to gniazdo. Wiedziała, gdzie to gniazdo jest. Po omacku. Teraz druga strona. Podobnie. Wiadomo, zrobiłem smarka z cyny, no ale słuchajcie, kiedy dochodzi do takich czynności, no to cóż innego zrobimy. Muszę tutaj improwizować, muszę rzeźbić, bo bez tego ani rusz. Chcesz mieć naprawiony sprzęt? Albo oddajesz do serwisu i robię to w ten sposób, albo idziesz do sklepu i kupujesz nową. Przy czym wiadomo, nowa kosztuje ile? 2500 w tym momencie? Drogie są. Obmyjmy to. Dobra, mamy to. Słuchajcie, jak powinno wyglądać gniazdo? No mniej więcej w ten sposób. Oczywiście nic więcej tutaj nie ugram. Ważne, żeby te 3 piny nie były ze sobą złączone. Także panie kliencie, wystarczyło tak naprawdę polutować te 3 piny i jest spora szansa, że teraz ta konsola ruszy. Także podpinamy szybko odbudowę plastikową, wentylator. No i zobaczymy, czy konsola się włącza, czy reaguje na włącznik, to raz, a dwa, czy wentylator kręci. Ciekawe, jak myślicie, ruszy czy nie? Dajcie znać w komentarzach. Ja myślę, że ruszy. Pinamy się, cyk. No i pokażę wam z ujęciem. A w sumie takim będę ją trzymał pod kątem. Podłączmy sobie HDMI, zasilanko. Poczekajmy chwileczkę. No i zaraz włączymy PS5. Startujemy. 3, 2, 1, go. Kręci. Ale fart. Centralnie pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy zostało wyrwane złącze wentylatora, zostało lutowane, jeszcze ze zwarciem i kurde, nie uwaliło PCH. W sumie mostu, nie? Ale fart. Fart, kręci. Widzicie to? Naprawianie pamięci masowej 100%. Panie kliencie, szczęście w nieszczęściu tak naprawdę. Mało zabrakło do tego, żeby było wszystko ok. Klient ogólnie chciał tutaj wyczyścić tą konsolę, więc ja się z nim już skontaktuję po filmie, bo problem główny to brak włączania się konsoli. Martwy sprzęt, ok, a w tym momencie już kręci, wentylator tak samo. Jest gitara, podłączmy pada. Podłączmy sobie USB-C. Sprawdźmy, czy się pad polinkuje. Pomarańczowe jest, czyli ładuje się. Cyk. Minionek patrzy się ucz. No i gitara, konsola działa. Słuchajcie, zatem kończymy. Dzisiaj bez fajerwerków, bez wielkiego lutowania, bez BGA, bez niczego. Krótko na temat, nie popełniajcie głupich błędów, bo szkoda. Szkoda waszych pieniędzy, szkoda życia, szkoda wszystkiego. Jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie łapa w dół, napisz komentarz, co o tym wszystkim myślisz. I tyle, widzimy się następnym razem przy o wiele lepszej naprawie. Do następnego, cześć, hej!